Ok, przed nami duża wyprawa, zamek Lipowiec. Ruszamy w drogę. Zamek Lipowiec to średniowieczna warownia znajdująca się w województwie małopolskim, niedaleko wsi Babice, na wyżynie krakowsko-częstochowskiej. Zamek usytuowany jest na wzgórzu Lipowiec, które wznosi się na wysokość około 362 metrów, co kiedyś zapewniało mu doskonałą lokalizację obronną i jest to jeden z ciekawszych zabytków architektury obronnej w naszym kraju, a zarazem miejsce o bardzo bogatej historii, o której za chwilę usłyszycie. Dokładny czas powstania pierwszej średniowiecznej warowni na tym wzgórzu nie jest znany, ale kiedyś właśnie w tym miejscu pośród lasów istniał tutaj drewniany gród obronny. A co za tym idzie, już od samego początku zapewniało mu to strategiczną pozycję i możliwość kontrolowania szlaków handlowych przebiegających przez Małopolskę. Tutaj pojawia się nam Jan Długosz, który w swoich kronikach stwierdza, iż wieś Lipowa oraz okoliczne grunty, na których później wzniesiono zamek, należały w XIII wieku do rycerskiego rodu Gryfitów. Czasy te są bardzo niejasne, ale gdzieś w okolicach roku 1238 do roku 1240 jeden z kasztelanów krakowskich, właśnie herbu Gryf, ofiarował tę ziemię klasztorowi sióstr benedyktynek. Jednak w tym samym czasie to założenie obronne zostało opanowane przez zwolenników Konrada Mazowieckiego, który walczył o tron krakowski, zamiast zająć się innymi problemami na północy swojego władztwa. I tego to jego zwolennicy w przejętej tutaj warowni dokonywali licznych napadów na wszystkie okoliczne wioski oraz oczywiście najbardziej w tym wypadku na kupców podróżujących szlakiem handlowym właśnie z Krakowa na Śląsk. Wszystkie te niecne działania zakończyła dopiero interwencja zbrojna samego księcia Bolesława Wstydliwego w roku 1242. I po tej akcji twierdza ta została przekazana jednemu z biskupów krakowskich, a ten w zamian zobowiązał się za to do odbudowy i umocnienia warowni w celu zaprowadzenia tutaj w końcu należytego porządku. I tak oto biskup ten dotrzymuje danego słowa, ale w tamtym czasie twierdza ta nie była jeszcze murowana i była drewniana. Oczywiście takie działanie było na rękę Bolesławowi Wstydliwemu, ale z drugiej też strony tak naprawdę warownia ta wzmacniała ochronę własności biskupich, co razem stanowiło w tamtym czasie skuteczną zaporę w trakcie najazdów mongolskich. A z pewnością o obecności tego założenia obronnego już w XIII wieku świadczą odnalezione tutaj znaleziska archeologiczne. Na przełomach wieku XIII i XIV zamek Lipowiec wkrótce stanie się własnością bardzo ważnego biskupa krakowskiego Jana Muskaty. Biskup ten był stronnikiem króla czeskiego Wacława II, który rościł sobie prawa do obu koron polskiej oraz węgierskiej. I to on był głównym rywalem Władysława Łokietka i zbrojnie występował przeciwko niemu, nie chcąc dopuścić do zjednoczenia kraju pod piastowskim berłem. Ale po śmierci Wacława II wspominany tutaj biskup popadł w całkowitą niełaskę u przyszłego króla Polski i został zmuszony do opuszczenia Krakowa. W latach 1306 do 1312 właśnie przebywał on tutaj czasowo na zamku w Lipowcu wraz ze zbrojną załogą, między innymi czyniąc kolejne zbójeckie napady na zwolenników Łokietka. I to właśnie w tymże czasie na początku XIV wieku powstaje tutaj tak zwany stołp, czyli kamienna wieża obronna wraz ze studnią, która zapewniała zaopatrzenie w wodę pitną na wypadek długotrwałych oblężeń. I studnię tą zobaczycie na moim filmie, ponieważ przetrwała ona do czasów współczesnych. Konflikt, który palił się tutaj na tej granicy pomiędzy samym biskupem a księciem, został dopiero zażegnany w roku 1320, kiedy to doszło do koronacji Władysława Łokietka. Wkrótce też umrze sam Muskata, ale zamek w Lipowcu nadal pozostanie własnością biskupstwa krakowskiego. Wiek XV to kolejny rozwój tego zamczyska. Za rządów kolejnych biskupów przebudowano tu wieżę zamkową, mury obronne
oraz rozbudowano część mieszkalną. Wkrótce też obiekt ten staje się rezydencją obronną, gdzie zawsze przebywa tutaj jeden z biskupów krakowskich, księża, zakonnicy oraz oczywiście stała załoga zbrojna. I zamek, jaki widzicie dzisiaj na moim filmie, mniej więcej pokrywa się ze stanem z czasów średniowiecza. Wiek XV to niespokojny czas wojen husyckich i w związku z tym sama twierdza także przejdzie swoją modernizacją, zamieniając się powoli w obiekt artyleryjski. I z pewnością w tamtym czasie zamek w Lipowcu, będąc na granicy Śląska z Małopolską, odgrywał istotną rolę w toczących się tutaj walkach. I również wiek XV jest czasem, w którym to zamczysko to po raz pierwszy zaczyna pełnić funkcję więzienną, a w roku 1437 w lochach twierdzy ląduje pierwszy opat. Kolejny wiek XVI to wzrost znaczenia Lipowca jako więzienia biskupiego. Trafiają tutaj kolejni więźniowie, głównie ze stanu duchowego, ale nie tylko, ponieważ wśród innych skazanych znajdą się tutaj zwolennicy reformacji, a znaczny wzrost liczby pomieszczeń przeznaczonych na cele więzienne i poprawcze szczególnie podkreśla jego XVI-wieczną zmianę na zamek pełniący główną funkcję więzienną. Początek ery nowożytnej to bardzo ważny czas dla tego zamczyska. I po raz kolejny główną rolę będą tutaj odgrywać biskupi, ponieważ w tymże czasie dochodzi tutaj do poważnego pożaru oraz do kolejnej jego odbudowy. I na wzór nowożytnych fortyfikacji powstaje tutaj i bastion, ale co paradoksalne, właśnie w tymże czasie twierdza ta utraci już całkowicie charakter obronny, coraz bardziej przypominając kazamaty więzienne. I mroczny czas dla Rzeczypospolitej Obojga Narodów to oczywiście potop szwedzki, gdzie przez 2 lata zamek ten staje się siedzibą kwatery głównej jednego z generałów wojsk szwedzkich. I w trakcie tych działań wojennych dojdzie tutaj do jednej z bitew, a w roku 1657 opuszczający Lipowiec garnizon szwedzki podpali swoją byłą już bazę. Na uwagę zasłuży tu także rok 1683, kiedy to sam król Jan III Sobieski zatrzymuje się w Lipowcu na krótki odpoczynek podczas swojej wyprawy na Wiedeń. I opuszczamy już zameczek w Lipowcu. Muszę powiedzieć, że to są fajne, niezłe ruiny. Trochę przypomina mi to Czorsztyn, ale nieźle. Będziecie pod wrażeniem. Warto tu przyjechać. A ja już idę do wyjścia niestety. I musieliśmy czekać niemal 100 lat, zanim ktokolwiek ponownie zainteresuje się tą upadającą ruiną. A dzieje się to dopiero pod sam koniec XIX wieku. Bardzo istotne wydarzenia rozgrywają się w roku 1943, ponieważ w murach tego zamczyska znajduje schronienie sam rotmistrz Witold Pilecki, który zbiegł z okolicznego Auschwitz. Jak wiemy, po roku 1945 władzę w naszym kraju przejmują komuniści, a to oznacza, iż zamek przechodzi na własność Skarbu Państwa. I dopiero w roku 1953 zostaje on uznany za jakikolwiek obiekt podlegający dalszej ochronie. W latach 60. następują tu pierwsze prace ratownicze i konserwatorskie, mające na celu przywrócić tą ruinę do jakiegokolwiek stanu użyteczności publicznej. Ale uwaga, nie oznacza to wcale, że zamek został odbudowany, ponieważ prace tutaj wtedy przeprowadzone polegały tylko na zabezpieczeniu rozpadającej się wtedy ruiny. Na dzisiaj to już wszystko. Wracamy do domu przez ten piękny zakątek leśny. Na szczęście udało nam się uniknąć raczej burzy. Trochę przeczekaliśmy ją w zamku. Taki deszczyk był, ale to nic. Wracamy. Do zobaczenia, do usłyszenia. Zapraszam oczywiście na kolejne filmy, również Spotify, podcasty. Jeśli podobają Wam się historyczne opowieści, udostępnijcie, subskrybujcie. Pozdrawiam, hejo.